A dziś moim Państwa gościem jest pan Jakub Walicki, doktor filozofii i twórca kawiarenki filozoficznej, która wystartowała właściwie, albo za chwilkę wystartuje w naszym mieście. Dzień dobry. Dzień dobry. Kawiarenka filozoficzna to jest takie dość szerokie pojęcie, bo filozofia właściwie nie zna granic. Proszę przybliżyć ideę tego tworu, który w Słupsku zaistniał. Tak, no właśnie dobrze, inicjatywy. że pan podkreślił, bo w zasadzie ta kawiarenka już istnieje. Teraz będziemy mieli przyjemność spotkać się po raz drugi. Było już takie spotkanie inauguracyjne w związku z tym, że ta nazwa tej kawiarni to jest Markwart Café i idea jest taka, że to jest taka idea, która się zrodziła we Francji, że można o filozofii rozmawiać właśnie w takim stylu kawiarnianym, powiedzmy, więc to jest trochę takie połączenie przyjemnego z pożytecznym. My dbamy o to, staraliśmy się to zrobić na pierwszym spotkaniu, chociaż ono było takie wciąż trochę eksperymentalne, żeby nie było zbyt poważnie, żeby nie było tak seminaryjnie, że każdy po prostu jakieś przemówienie wygłasza, więc idea jest taka, że zamawiamy sobie kawę, herbatę i rozmawiamy na filozoficzne tematy. I też w miarę możliwości, to wiadomo, że raz lepiej, raz gorzej wychodzi. Staramy się unikać żargonu, jakiegoś cytowania książek i tak dalej, po to, żeby te spotkania były otwarte i żeby to nie było tak, że one będą zdominowane przez jakieś dyskursy naukowe. Więc to jest właśnie taka idea takiego swobodnego rozmawiania w takiej formule, że ja w związku z tym, że ja zainicjowałem powstanie tej grupy, starałem się tam jakoś mniej więcej moderować tą dyskusję, ale to wciąż wygląda tak trochę eksperymentalnie, to znaczy zależy, ile osób się zjawi na miejscu. Myśleliśmy sobie o tym, że gdyby chętnych było więcej, to może byśmy się nawet podzielili na jakieś mniejsze grupki. Tam we Francji to wyglądało w taki sposób w tych kawiarniach paryskich, że właśnie jakby w różnych formułach ludzie dyskutowali, to znaczy mogli nawet siedzieć w parę osób przy stolikach i jest jakiś temat, taki temat tak? filozoficzny. Tak, no i to są takie tematy, bo z filozofią to różnie bywa. Ona często się kojarzy wielu osobom z takimi tematami abstrakcyjnymi, trochę odklejonymi od takiej praktycznej rzeczywistości, a tutaj chodzi o to, żeby to były takie tematy, które nas dotykają i dotyczą, czyli na przykład jakaś kwestia tożsamości, kwestia miłości, kwestia przyjaźni. Taki temat stawiamy, jest jakiś temat przewodni, ale to jest też tak w związku z tą swobodną atmosferą dyskusji, że możemy też popadać w dygresję, że to nie musi być tak, że trzymamy się ściśle tego tematu. Więc tyle, jeśli chodzi o przepraszam, formułę. że przerwę panu, bo ja pamiętam ze swoich studiów filozofię, którą miałem, to była dość taka hermetyczna nauka, bo trzeba było poznać prądy, tak, filozoficzne, trzeba było poznać filozofów, tego, co oni reprezentowali sobą i no powiem, to ciężkie było, tak? Bo wtedy istniał Tatarkiewicz przede wszystkim i no, to było mało zjadliwe dla tych, którzy się tym nie interesowali. No i teraz tak, chce pan zaszczepić taką właśnie ideę, takie spotkania tutaj w naszym mieście. Nie boi się pan, że to gdzieś tam trochę mimo wszystko zostanie obudowane tymi skostniałymi teoriami? No wie pan co, nie wiem, nie zastanawiam się w zasadzie nad tym, bo to jest też tak, ja w ogóle pochodzę ze Słupska, przez wiele lat mnie tutaj nie było i skończyłem studia na Uniwersytecie Wrocławskim i w ogóle różne te rzeczy, które robię w Słupsku, one trochę się rodzą z potrzeby. To znaczy mi w Słupsku brakowało tego, żeby prowadzić takie filozoficzne dyskusje. Ja miałem zawsze jakieś takie inklinacje, żeby filozofią się zajmować, ku jakiemuś takiemu abstrakcyjnemu bardziej myśleniu. I trochę szukałem okazji, żeby coś takiego móc tutaj robić. I mam też trochę znajomych, którzy wiedziałem, że oni się pojawią w ogóle już w punkcie wyjścia, jeżeli coś takiego zainicjujemy. Mam nawet jakichś znajomych dojeżdżających. Mój jeden kolega z Lęborka specjalnie przyjeżdża na te spotkania. A jeżeli chodzi o filozofię, no to myślę, że tak bywa, jak pan powiedział. Ja w ogóle też często się stykałem z taką opinią, że jak ktoś miał kurs filozofii na jakimś innym kierunku studiów, to źle to wspominał, bo z tą filozofią wtedy było tak, że ona była taka skondensowana i że ty po prostu się uczysz na pamięć. Tam jakaś metafora jaskini Platona, cogito ergo sum, Hegel, wkuwasz to i w zasadzie nic z tego nie rozumiesz. Dokładnie tak. A z filozofią moim zdaniem jest tak, że ona się ściśle wiąże i o tym na przykład też mówił ten patron, bo o tym jeszcze nie wspomniałem, tej naszej kawiarenki zaraz przejdziemy. filozoficznej, tak, Odo Markwart. Odo Markwart akcentował, że filozofia jest ściśle związana z doświadczeniem życiowym, więc ja też od zawsze, odkąd się filozofią zajmowałem, to traktowałem ją osobiście i właśnie jakby odnosiłem ją do jakichś swoich realnych problemów. I coś takiego staram się robić w miarę możliwości, żeby to było, też moderując te dyskusje,
żeby to było nie tak, że my po prostu cytujemy jakieś książki i tam się przerzucamy nazwiskami, tylko ja szczerze sądzę, że filozofia jest naprawdę bardzo praktyczna i wydaje mi się, że w ogóle zyskuje na znaczeniu we współczesnym świecie, który jest taki bardzo trudny do zinterpretowania, do pojęcia w wielu obszarach i tak dalej. I staram się, żebyśmy to odnosili do naszej codzienności. I wydaje mi się, że można to robić, że właśnie na pewnym poziomie to, nie wiem czy wszyscy, bo to jest pewnie jakieś mocne stwierdzenie, ale wiele osób ma potrzebę, żeby prowadzić takie filozoficzne dyskusje. To jest też zabawne. Ja miałem takie doświadczenia właśnie czasami, jak przedstawiałem się jako absolwent filozofii, to ludzie reagowali alergicznie, bo to im się jakoś różnie kojarzy, ale też takie zabawne doświadczenie mam, że jak z jakimiś znajomymi byliśmy na piwie, albo na jakimś winie, to właśnie jak ktoś się napił, to zaczynał mnie pytać: Kuba, to jak to jest, czy dusza istnieje w końcu, czy nie? Więc czasami bywają takie konteksty, kiedy ludziom się włącza taki tryb funkcjonowania filozoficznego, on jest uśpiony, ale ja myślę, że po prostu jakby nie jesteśmy przyzwyczajeni do prowadzenia takich rozmów. Ja myślę, że też chyba A nie mamy mamy takie czasu za potrzeby. bardzo na to. No, Myślę, że nas na pewno. codzienność zjada. Na pewno. Tak, ale z drugiej strony właśnie pytał pan o Słupsk, a wydaje mi się, że w Słupsku jest bardzo duże jakby pole do zagospodarowania tutaj. To znaczy, no jakby wszyscy pracują, są zajęci jakimiś swoimi obowiązkami, jest sporo różnych wydarzeń kulturalnych, ale też wydaje mi się, że jest taka przestrzeń, którą można tutaj zagospodarować, że wielu osobom brakowało jakiegoś tego typu miejsca. Do prowadzenia dyskursu jakiegoś, tak, na ważne rzeczy. Tak, tak. No i takiego, bo to też chciałem podkreślić, że to są takie spotkania, tutaj nie ma jakiejś zasady, bo wiem, że czasami na takich spotkaniach grupowych obowiązują takie zasady, że nie dyskutujemy o religii albo polityce. Tutaj nie ma takich ograniczeń, ale też staramy się, po pierwsze, to mają być takie dyskusje merytoryczne naprawdę, więc ja w ogóle przygotowałem takie podkładki dla wszystkich, każdy może sobie robić jakieś notatki w trakcie dyskusji, żebyśmy jakby posługiwali się argumentacją, a nie po prostu przerzucali się opiniami. No i staram się, żeby to było takie neutralne światopoglądowo. To znaczy, żeby to był taki realny wielogłos, że ja bym chciał, żeby tak było. To jest jakieś moje marzenie, że tam się będą pojawiać osoby z różnymi światopoglądami, naprawdę. Że możemy nawet dyskutować o jakichś konfliktach wartości, ale że to wciąż będą dyskusje i dyskusje takie merytoryczne i jakby z szacunkiem dla oponentów w dyskusjach i tak dalej, więc o czymś takim myślałem. Bardzo piękna idea. To teraz może przejdźmy do patrona tych spotkań. To Odo Markwart, który ściśle jest związany właśnie tutaj z naszą ziemią i słupską, i ustecką. Dlaczego on? Właśnie. Dlatego, że był tutaj, czy jednak ten prąd właściwie światopoglądowy, który on reprezentował, jest panu bliski? Tak, no myślę, że tutaj wszystko się naprawdę idealnie dodaje. To jest nawet zaskakujące, że aż tak dobrze, bo z tym Odo Markwardem sprawa wygląda w ten sposób, że ja się nim zajmowałem prawie od początku studiów. Pamiętam, że jak pisałem pracę licencjacką właśnie we Wrocławiu, to potrzebowałem jakichś tam materiałów i przyszedł do mnie promotor i powiedział mi, że jest taki Odo Markwart, książka zatytułowana Rozstanie z filozofią pierwszych zasad i że tam są takie fragmenty, które mogą mi się przydać. I ja już od tamtej pory bardzo się zainteresowałem myślą Odo Markwarda, ale przez dłuższy czas nie wiedziałem, że on się urodził w Słupsku. I jakoś tak się złożyło, że któregoś razu prowadziłem jakąś tam prezentację na jego temat i właśnie zacząłem te informacje biograficzne studiować. I okazało się, że tak, że on urodził się w Słupsku. Przy czym to jego życie w Słupsku było owiane jakąś aurą tajemnicy. To znaczy nie wiadomo było zbyt wiele na ten temat. I ja nawet zacząłem wtedy podejmować pierwsze próby dowiedzenia się czegoś więcej. Wysłałem maile do paru osób z uczelni słupskiej, ale dostałem odpowiedzi utrzymane w takim tonie, że raczej się nie dowiem zbyt wiele, bo informacje są gdzieś tam, dokumenty są w Niemczech, one po wojnie zostały wywiezione i w zasadzie wiadomo tylko tyle, że on się tutaj urodził. Ale ja tą sprawą Odo Markwarda właśnie w związku z tym, że interesowałem się nim szczerze, że jego myśl też jest mi bliska i wiedziałem, że on się urodził w Słupsku, to wciągnąłem się naprawdę w ten temat i zacząłem szperać w internecie, badać, pisać do tych różnych uczelni niemieckich. W końcu udało mi się nawiązać kontakt z rodziną, z wnuczką Markwarda, która mi zaczęła wysyłać dużo różnych starych zdjęć, dużo materiałów, akt chrztu też między innymi uzyskałem, który potwierdził to, że on był ochrzczony w Ustce, bo to jest właśnie prawda, co pan powiedział, że on urodził się w Słupsku prawdopodobnie dlatego, że tutaj jakby właśnie przyszedł na świat albo na oddziale położniczym, albo gdzieś w domu.
ale rodzina mieszkała w Ustce. Odo Markwart urodził się w 28 roku, oni właśnie wtedy mieszkali w Ustce, w 31 roku wyjechali do Kołobrzegu. I to jest jedna sprawa, że to jest naprawdę moim zdaniem, to nie jest taki filozof z pierwszej ligi, tak znany jak Kant, Hegel, Heidegger, z drugiej powiedzmy, ale moim zdaniem wybitny filozof. Był też prezesem Niemieckiego Towarzystwa Filozoficznego przez 2 lata. Jego książki są naprawdę bardzo przystępne, bo one są pisane takim pięknym, metaforycznym językiem. A poza tym ten aspekt merytoryczny też jest istotny, bo Markwart, on postulował taki pluralizm myślowy, to znaczy właśnie coś takiego, o czym ja mówiłem a propos tej kawiarni filozoficznej, że dopuszczamy do głosu wiele punktów widzenia, że się wyrzekamy, unikamy fundamentalizmu, takiego absolutyzmu w myśleniu. Markwart dużo mówił o tym, że on uogólniał tą zasadę Monteskiusza o podziale władz i twierdził, że jakby człowiek zawsze zyskuje wolność poprzez podział władz, aż do tych ostatecznych władz, którymi są nasze przekonania. Jest taki cytat nawet z Markwarda, że nawet nasze przekonania nie powinny być takie zuniformizowane, tylko powinniśmy mieć wiele tych przekonań, powinniśmy jakby też sceptycznie się do nich Mieć odnosić. szerszy punkt widzenia tak naprawdę. Tak, no właśnie to jest ciekawe, że on unikał, bo o Markwardzie można byłoby długo rozmawiać. Ciekawym aspektem, teraz nie ma na to miejsca na pewno, jest to, że on trafił do szkoły imienia Adolfa Hitlera, bo okres jego młodości to jest okres przed II wojną światową i II wojna światowa. I to też sprawia, że dla niektórych to jest postać kontrowersyjna, aczkolwiek to on był wtedy nastolatkiem. On miał wtedy od 12 do 17 lat. A dla mnie interesujące było to, że naprawdę można powiedzieć, że praktycznie cała filozofia Markwarda to jest antyteza w stosunku do nazizmu. To znaczy, jak w nazizmie mieliśmy do czynienia z takimi monomitami. Nie był wyznawcą na pewno. No właśnie, kurczę, trudno jest, o tym można byłoby długo rozmawiać. Ten okres jego młodości, to, że on był w tej szkole, to jest coś takiego, o czym można byłoby długo dyskutować. W każdym razie to, co znajdziemy w jego książkach, 4 zbiory tekstów Markwarda są teraz przełożone na język polski, to jest moim zdaniem dosłownie przeciwieństwo nazizmu, to znaczy właśnie przekonanie, że musimy unikać takich monomitów, jakiegoś fundamentalizmu, takiego wręcz obsesyjnego podejścia do tego, że ja mam rację, ja się nie mogę mylić i tak dalej. I on właśnie sądził, że dyskutowanie też, czyli coś takiego, co my robimy w ramach tej kawiarenki filozoficznej, to jest gwarancja ciągłości kultury i wolności. No i pozwala chyba na to, żeby wymienić się raz, że poglądami, dwa, żeby wybrać coś dobrego z tego, a nie tylko graniczne rzeczy. Tak, myślę, że tak. Właśnie, no też z mojego punktu widzenia to wygląda w ten sposób, że to jest bardzo kształcące, nawet jeżeli my się nie zgadzamy, ale w takiej konwencji właśnie filozoficznych dyskusji możemy się dzielić swoimi doświadczeniami. Na tym pierwszym spotkaniu tak to wyglądało naprawdę. Już tam mieliśmy jakieś takie spory, że przyszła jedna osoba, która zajmuje się socjologią, jedna zajmuje się medycyną, inna zajmuje się astropsychologią na przykład, ja zajmuję się filozofią. I te punkty widzenia były różne i trochę się spieraliśmy, ale udało się to zrobić właśnie w taki sposób, jaki sobie Piękny rozstrzał, ale można dojść do konsensusu. Tak. To znaczy, te spotkania, one też kończą się w otwarty sposób. To nie jest tak, że do jakiejś puenty docieramy. I chciałem jeszcze podkreślić jedną rzecz, bo to jest istotne, że te spotkania, one mają mieć taki demokratyczny charakter. To znaczy, my mamy jakiś temat spotkania, a na koniec, przez ostatnie 10-15 minut, wspólnie się zastanawiamy, o czym będziemy rozmawiać na kolejnym spotkaniu. I to jest tak, że każdy może zgłosić swój pomysł i decydujemy, jakby co preferujemy. To panie Jakubie, teraz dla naszych słuchaczy, kiedy najbliższe spotkanie właśnie tej kawiarenki i gdzie? Założenie jest takie, spotkania się odbywają w Jazz Kitchen, tam na ulicy Bohaterów Westerplatte, od godziny 18 do 20 i one mają się odbywać w każdą ostatnią środę miesiąca. Tak postanowiliśmy, czyli raz w miesiącu, póki co. I ja też, to dopiero drugie spotkanie, więc właśnie cały czas jakieś tam szczegóły ustalaliśmy, trochę eksperymentalnie się to odbywało, ale właśnie w poprzednią, ostatnią środę miesiąca się spotkaliśmy, w tym miesiącu to wygląda tak samo i w kolejnym miesiącu wydaje mi się, że też właśnie dzisiaj będę tam w tym Jazz Kitchen dogadywać szczegóły. No i w zasadzie tyle. Ja oprócz tego publikuję też informacje w internecie, tworzę wydarzenie, Markwart Cafe, wspominam tam, jaki będzie temat kolejnego spotkania i tam są też wszystkie dane, jakie godziny, jakie miejsce, jaki adres.
Czyli rozumiem, że nasi słuchacze, jeżeli będą chcieli poznać obecne, powiedzmy, trendy trochę filozofii, podyskutować na rzeczy poważne, bardziej ważkie niż taką miałkość, którą w tej chwili mamy dookoła siebie, to warto się tam wybrać. Na Tak, no pewno. zdecydowanie zapraszam. Właśnie chcę, żeby to były takie spotkania, które są otwarte. Na pierwszym spotkaniu było parę takich osób, które nie zabierały głosu, po prostu się przysłuchiwały, więc też nie ma problemu, żeby zrobić coś takiego. Ale poza tym też bym zachęcał w związku z tym, że mam nadzieję, że trochę się wytworzy może jakaś taka wspólnota, bo fajne jest to, że to jest taka spójna idea i że to się skupia wokół tego Markwarda właśnie, że mamy takiego filozofa, który się urodził tutaj i ja chciałbym z Markwardem robić w Słupsku różne rzeczy związane i mam nadzieję, że to jest początek, że będzie okazja, żeby właśnie wypromować też tą postać i żeby wokół postaci Ado Markwarda budować taką kulturę filozoficzną. Ona nie musi być jakaś ogromna, właśnie zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie, tak jak pan mówił, z tymi reakcjami na filozofię różnie bywa, ale no, ja widzę potencjał w tym i myślę, że to jest naprawdę ciekawe, więc zapraszam wszystkich i zachęcam do przyjścia. Jakub Walicki, doktor filozofii i twórca kawiarenki filozoficznej w Słupsku, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i myślę, że do zobaczenia podczas takiej kawiarenki. Dziękuję bardzo i zapraszam jeszcze raz.